takie obrazki to mi mój syn zrobi, czy moja córka w 5 minut na telefonie, nie? I tutaj się pojawia ten nasz tak zwany, my sobie to tak nazywamy, storytelling. No teraz, czym ten cały storytelling jest, to dostaliśmy, słuchajcie, kilka miesięcy temu w ogóle zapytanie. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz w storytellingu, że my możemy go przekładać i tak naprawdę tworzyć strategię marketingową dla całego biznesu. No nie ma nic gorszego niż inwestor, który tak się czuje niepewnie z projektem, zaczyna pytać wszystkich innych naokoło, czy to jest fajne. Ja też mogę klapnąć? Możesz. Ale czad. On zawsze musi, nie? Piotrek, zaczynaj. Zawsze Zaczynaj, musi Piotrek. być to on. Możecie mi bić brawo, słuchajcie. To Dobra. później. Cześć chłopacy. Cześć chłopacy. Cześć, Piotrek. Cześć, Piotr. Słuchajcie, ja słyszałem, że najwięcej warte w projekcie i w całym naszym projektowaniu to są wizualizacje. Takie super wiski, to jest to, nie? Ale ty nas prowokujesz. Nie mogę wytrzymać. Tak, słyszałem, że wy jesteście mistrzami wizualizacji, jak tam ustawicie najlepszy kadr, tu wpadnie słoneczko, tu puścicie dym, to klient kupuje te projekty, a potem one powstają i w ogóle na tym polega projektowanie. Tak, no. Dobrze mówię? Tylko to, tylko to. No to kończymy ten podcast. Dzięki. Dziękujemy. Polecamy wizualizacji. oprogramowania do wizualizacji. W zasadzie już nie potrzebujemy tego oprogramowania, bo to ci czat tam wypluje. Tak. No dobra, dlaczego o tym gadamy? Gadamy o tym dlatego, że całkiem niedawno dostaliśmy maila od klienta. Wreszcie, brawo. Tak, no tak średnio raz na tydzień dostajemy, w którym Jurek to potem drukuje, ja czytam. Przepisuję. Dostaliśmy maila, w którym klient łącznie z briefem i z opowieścią o tym, jakiego typu projekt chciałby nam zlecić, przesłał nam wyczesane wizualizacje. I to wizualizacje... Ale zapłaciliście za to, rozumiem? Tak. I to wizualizacja na tym poziomie, jakbyśmy pracowali, nie wiem, 2-3 lata temu, to te wizualizacje wykonywalibyśmy może z tydzień, może 3 dni, żeby je dopracować do takiego poziomu, jaki dostaliśmy. Czekaj, czy ja dobrze rozumiem? Klient wysyła wam wiski, a jeszcze nawet oferty nie dostał i nie wie, czy będzie Tak. z wami pracował. Klient To wysyła było nam zapytanie wiski ofertowe. I mówi, szanowni architekci, ja bym chciał, mam tu taki projekt, mógłby tak wyglądać i tu są wypasione wizualizacje, tak? Tak, już zrobiliśmy sobie No to co on od brainstorm. was chce? Przecież wy jesteście od wizualizacji, nie? No właśnie o to chodzi, że te piękne wizualizacje, które jeszcze 10, 5, 7 lat temu były atutem dobrej pracowni i ludzie się o to bili, prześcigali, kto zrobi lepszą, chyba już powoli przestają mieć znaczenie, bo to klient, pracując sobie chwilkę z odpowiednim modelem językowym, potrafi wypracować i przesłać do nas, gdzie parę lat temu to by nam kopary opadły, patrząc na jakość tych wizualizacji, a oni mówią, hej, słuchajcie, popracowaliśmy sobie, to jest efekt naszych badań, mniej więcej taką przestrzeń chcielibyśmy dostać, teraz musicie to podpimpować. No, Znaczy, no tak, właśnie. i to jest właśnie ciekawe, bo wysyłają piękny obraz. Zakładam, że tych pięknych obrazów sobie wygenerowali dużo, bo mogą. I taki klient, on nie wie, czy mu się to podoba, czy nie, bo ma kilka pięknych obrazów, nie wie, który kierunek jest dla niego odpowiedni, nie wie, co w ogóle, jak ten projekt powinien wyglądać, żeby był spójny z ich marką. I tu wchodzimy my cali na biało i I czarno. co zrobiliście? No właśnie, ale to od czego wy w takim razie jesteście? No bo tłumaczy się temu inwestorowi na pierwszych spotkaniach jakby, co jest naszą rolą, nie? Jakby czym my się będziemy zajmować. Proces wygląda tak, co ty od nas dostaniesz. No on, rozumiem, przychodzi z jakąś taką niepewnością, nie wie, co jest dla niego najlepsze, no to jaką wy macie metodę albo co w takim razie trzeba zrobić, skoro te wizualizacje w 2026 roku to już jest tak zwany trup, to jest darmowy dodatek do projektu, tak? No bo można tak powiedzieć, każdy sobie to może wyklepać. No to czym się zajmuje ten projektant w tym momencie? No Co jest słuchaj, waszym atutem? Coś się wydarzyło, że jednak te wizualizacje, które nam przesłał, nie spełniały jego oczekiwań. Po pierwsze, nie wszystko tam grało tak, jak powinno. Po drugie, nie było to dobrze ustawione pod względem funkcji, no bo to Przemyślane. ładnie wyglądało i na pierwszy rzut oka można powiedzieć, hej, super, wszystko tam gra. Można by się nabrać. Można by się nabrać, ale jednak okazuje się, że nie do końca, bo to wszystko, jak się na to spojrzy dokładniej, to nie działa. To po pierwsze funkcjonalnie nie działa, po drugie za bardzo nie ma tam jakiejś opowieści związanej z tą marką, firmą, więc jednak
nie jest to rzecz, która jest wystarczająca dla tego klienta. On chce czegoś więcej. No właśnie, użyłeś tutaj słowa opowieść, a ten podcast jest o storytellingu i opowieściach, Wow. więc świetnie się składa. Ten podcast Dzięki, jest dzięki. opowieścią. Słuchajcie, już coraz częściej słyszymy nie tylko w kontekście pięknych obrazków, ale też jakichś tam różnych porad, czy pisania w ogóle z pomocą modeli językowych, że musimy mieć tę świadomość, że tego typu modele generalnie uśredniają, więc wszystko, co dostajemy, jest średnie. Także trudno się dziwić, żeby obrazki były jakieś wyjątkowe, skoro dostajemy coś średniego, a klient, on sam nawet może nie wiedzieć, o co dokładnie zapytać, jak spromptować. Bo to bodajże Zuza Skalska w jakimś swoim wystąpieniu powiedziała, że jesteśmy bezpieczni, bo żeby AI wzięło pracę projektantów, to oni by musieli wiedzieć, czego chcą, Co wpisać? co tak. wpisać. Także A trochę jest taki plot twist, bo w zasadzie i wy, i my swoją przygodę z projektowaniem trochę zaczynaliśmy od tego, że naszym wyróżnikiem i wartością dodaną w tym, co projektujemy, jest nie tylko wyczucie estetyki, warsztat i tak dalej, ale też to, że pojawia się silne myślenie koncepcyjne, czyli zakodowane story. I to już zaczyna się w momencie, kiedy poznajecie klienta, kiedy zadajecie mu pytania. Dokładnie. A jeszcze my bardzo też zawsze lubimy dostawać dobry brief. I ja uważam, że w ogóle te nowe środki analizy twoich potrzeb też pomagają tak naprawdę, że ci inwestorzy, może tutaj już została przekroczona jakaś linia takiego, nie wiem, sposobu działania, że te wizualizacje do was dotarły. Musimy się chyba do tego przyzwyczajać, że tak będzie. Ale to jest tak naprawdę pewien jakiś taki też sposób na to, żeby ci klienci mogli budować dobry brief dla nas. Ja często ten brief, właśnie nawet taki, no może nie z wizualizacjami, bo nam się jeszcze to nie przydarzyło, ale też wrzucam do tych modeli i badam i sprawdzam, jak to zareaguje i dzięki temu mam bardzo szybką taką analizę, ale muszę to dobrze spromptować. No Piszę, tak, że to ja dokładnie. nie chcę mieć rozwiązania, tylko przeczytaj, przeanalizuj Tak. i z moim językiem, który już znasz, skróć mi to, wyciągnij taką esencję, co ten klient tak naprawdę może ode mnie chcieć, ale jakie są najważniejsze elementy, na których jemu zależy. To znaczy tak, my jeszcze, robiąc krótkie podsumowanie, myślę, że to jest taki drugi moment, który my, myślę, zdążyliśmy przeżyć. To był pierwszy, kiedy, no tak, na dobre komputery i programy do typu CAD czy do 3D się rozgościły. Wtedy my kończyliśmy studia i to był pewien atut. I pamiętam, że już wtedy wielu inwestorów i klientów miało tekst typu, przecież to komputer sam robi, nie? To prawda. To teraz to jest kolejna karta dla nich, żeby powiedzieć, no takie obrazki to mi mój syn zrobi, czy moja córka w 5 minut na telefonie, Dokładnie. nie? Więc to jest kolejny argument, który my musimy nauczyć się odpierać i musimy tłumaczyć, po co ten klient ma z nami pracować Do czego i po jesteśmy co my potrzebni. jesteśmy. No tak, ale czy to nie jest taki trochę powrót do korzeni, czy kim jest architekt, że my nie jesteśmy tak naprawdę operatorami komputerów, że naszym atutem nie jest to, że my umiemy AutoCADa, albo że umiemy modelować w 3D, albo że umiemy wizualizację. I był chyba taki czas, jak te narzędzia były bardzo trudne, drogie, niedostępne, że trochę... Nadal są drogie. Nadal są. Dziękujemy Tak, producentom dobrze. oprogramowania za te ceny. Brawa dla Tak. producentów. Więc może po prostu my wracamy do tego, że właśnie całe szczęście może, paradoksalnie, że okazuje się, że ta wartość projektanta leży w czymś innym. No i jeżeli sam właściciel jakiejś firmy czy jakiejś inwestycji nie jest w stanie zrobić tego dobrego briefu, no bo to co Karol powiedział, że my uwielbiamy dostać dobry brief. Bardzo rzadko się udaje dostać dobry brief. Z reguły to my musimy pójść do inwestora i zadać dobre pytania. A potem twórczo, i tu jest chyba ważne słowo, twórczo, koncepcyjnie przetworzyć ten brief i znaleźć odpowiedź na zapotrzebowania, taką odpowiedź, która nie tylko spełni funkcje, nie tylko spełni takie potrzeby techniczne, ale spełni jakieś potrzeby wyższe, kreacyjne, estetyczne. I tutaj się pojawia ten nasz tak zwany, my sobie to tak nazywamy, storytelling. No teraz, czym ten cały storytelling jest, to dostaliśmy, słuchajcie, kilka miesięcy temu w ogóle zapytanie, czym jest storytelling. No i napisała do nas ta pani profesor z uczelni ze Stanów Zjednoczonych,
Trochę nas to zaskoczyło, zaczęła nas wypytywać, bo pisze książkę, pisze pracę na tą uczelnię. What is storytelling? No właśnie, znalazła jeden z naszych projektów, który jest mocno osadzony na historii. No i zdzwoniliśmy się, mieliśmy dłuższą rozmowę. Ona nam opowiedziała, że nawet studenci kierunków artystycznych, projektowych w Stanach mają duży problem ze zrozumieniem, czym ten storytelling jest i gdzie i kiedy i jak ta koncepcja powstaje, jakich narzędzi się używa. No i bardzo nas długo wypytywała i wypytywała potem 20 innych projektantów, którzy mają mocne story w projektach, gdzie to story powstaje, czym to jest, właśnie jakie narzędzia są do tego pomocne. A czy wy najpierw po prostu tak projektowaliście, czy najpierw usłyszeliście o czymś takim jak storytelling? Nie wiem, kiedy o tym usłyszeliśmy. Myślę, że zawsze tak projektowaliśmy, nawet na intuicyjnie, studiach. intuicyjnie, Na studiach. Chciałem was intuicyjnie. tutaj pociągnąć za języki, bo w zasadzie mogę mówić za Pawła i za siebie. My już na studiach trochę skumaliśmy, że żeby móc projekt obronić, kiedy robiliśmy prace konkursowe, żeby móc ten projekt obronić, my nie możemy jedynie opierać swoich decyzji na tym, czy to jest ładne, nieładne, No tak. tylko musi być wzięty pod uwagę kontekst, musi być jakaś, jeśli nie znaliśmy wtedy klienta konkretnego, to musieliśmy wymyślić wokół kontekstu, czy historii, czy być Pamiętasz może taki funkcji. pierwszy właśnie projekt albo pierwsze zadanie, które przed tobą gdzieś tam w tej karierze stanęło? Ja mam coś takiego, ale teraz mi się Wiesz co, przypomniało, ja szczerze pamiętam mówiąc. tylko, że na studiach robiliśmy to tak wokół tych konkursów dosyć intuicyjnie, a później w Rotterdamie nasz szef i mentor nam wytłumaczył, że hej, ale tak można też Nazwał gadać z to. klientami. Mhm. Wy już briefując klienta, już wstawiając pierwsze linie w projekcie, czy tam jakieś pierwsze bryły, już możecie myśleć o tym, jak wy o tym opowiecie i skąd w ogóle wziąć tą historię. Mhm. No- I to był taki moment dla mnie przełomowy, że kurde, faktycznie, i on użył dokładnie tego argumentu, czyli zobaczcie, jak będziecie mieli tą koncepcję spójną, to oczywiście nie macie pewności, czy klient ją pokocha od razu, ale przynajmniej jak ją pokocha, to nie będzie zmieniał jakichś, wiecie, tych składowych tej historii, tej koncepcji, bo on to zrozumie to story i pójdzie w tym kierunku z wami. To jakie wy macie przykład na takie story? Bo rozumiem, że tak, jest to element przewagi architekta, projektanta nad modelem językowym, który musi coś wygenerować, pokazać. Macie jakiś przykład waszego story, który sprzedał wam projekt bez pokazywania obrazków? Mamy przykładów story, mamy całą masę, a taki jeden konkretny, który sprzedał projekt bez pokazywania obrazków, to na przykład jest nasz ostatni projekt restauracji Warszawski Tygrys w Warszawie. Warszawy. Z Warszawy jest ta Warszawski restauracja? Tygrys jest w Warszawie. Mhm. Tak, zapraszamy. I faktycznie to jest taki przykład, żeby już opowiedzieć o czymś namacalnym, gdzie storytelling był trochę efektem problemu, który się pojawił, problemu przestrzennego. Poszukiwanie rozwiązania przestrzennego. Mogę dopytać, czy klient wam powiedział, ej, mamy problem, czy to wy Nie, zidentyfikowaliście? absolutnie nie powiedział nam tego. To była nasza analiza. I to jest to. I to jest to. Po pierwsze, więc klient rzadko kiedy potrafi tak dobrze zbriefować, no bo nie jest architektem Mhm. i no sam może nie wiedzieć takich rzeczy. Więc my zrobiliśmy sobie po wizji lokalnej, zauważyliśmy duży problem przestrzenny, duża restauracja z antresolą. No, I wy od razu wpadliście na to, że nazwiecie to Warszawski Tygrys. nie od razu. Od razu zauważyliśmy, że i też wiedzieliśmy z doświadczenia, że antresole w lokalach gastronomicznych są raczej problemem niż atutem. Nikt tam nigdy nie chce wchodzić. Zawsze się zapełnia najpierw parter, nie wiem, ogródek i na samym końcu powoli zapełnia się antresola, która na początku jest pusta, siedzi jedna osoba, wygląda to niedobrze. Więc wiedzieliśmy, że jest to wyzwanie, problem do rozwiązania. No nie wyobrażaliśmy sobie zaprojektować przestrzeń, żeby ta antresola nie działała. No bo to będzie złe dla klienta. On może nawet o tym nie wiedzieć. A drugi to było wyzwanie kontekstu designerskiego, kontekstu historycznego, kontekstu miejsca, no bo lokal jest na warszawskim MDM-ie, na Placu Konstytucji, w Przy centralnym... Nie. Daleko od Kurde. Zaprosimy cię kiedyś To do ja nie Warszawy, rozumiem. opowiemy, Teraz gdzie to wytłumacz jest. tego tygrysa. No chodziło o to, że
idąc taką estetyzacją samą, którą można by pójść, ale Mhm. właśnie to jest to chyba, czym my się różnimy w myśleniu. Można by powiedzieć, że my pracujemy w kontekście MDM-u, w kontekście takich modernistycznych wnętrz, więc po prostu zainspirujemy się tą epoką, tym stylem projektowania, no i zrobimy piękne wnętrze, wiecie, forniry, marmury, modernistyczne podziały, modernistyczne proporcje i zamkniemy temat. Można by takim kierunkiem pójść estetycznym. No i potem byśmy się z inwestorami bądź z różnymi stronami przepychali. Czy ten kamień fajny, czy ten kolor forniru tu fajny, a ja lubię takie forniry, a ja lubię takie forniry. I to by mogła być taka, wiecie, bez końca przepychanka, która wizja modernizmu komu się bardziej podoba. Wiedzieliśmy, że to nie jest dla nas, my tak nie projektujemy i że byłoby to niebezpieczne, byłby to jakiś tam kanał. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy czegoś więcej i sami pomyśleliśmy, że jak ja bym miał pójść do restauracji na Placu Konstytucji nowej w Warszawie, no to tam musi być coś niesamowitego. Jeszcze Open bar. Open bar. Jeszcze na tym Placu Konstytucji. A że restauracja miała mieć twist azjatycki, no to nam się to wszystko pięknie połączyło. No i wymyśliliśmy, że taką historię, słuchajcie, że po Warszawie spaceruje tygrys. I ten tygrys wszedł sobie na Placu Konstytucji, do lokalu, na MDM-ie, wszedł na antresolę, się tam położył, a jego ogon spada po schodach i sobie leży tam. I ty możesz do tego warszawskiego tygrysa, czyli takiego, wiecie, teraz się mówi rekiny biznesu, kiedyś się mówiło warszawskie tygrysy. Tygrysy Europy. I też w tamtej epoce warszawskie tygrysy, czyli trójka znanych architektów, to było takie mrugnięcie okiem do naszej branży i do tamtego świata. Stąd ten tygrys. I nagle ta antresola staje się nową przestrzenią z inną jakością, która jest cała miękka, jak futro tygrysa, cała tapicerowana, w opozycji do parteru, który jest bardziej kamienny i ostry. I masz po co tam wejść, bo ty wchodzisz do lokalu i nagle widzisz ten ogon, który spływa po tych schodach, który zaprasza cię tam na górę. Ta antresola jest też specjalnie oświetlona, więc zwraca twoją uwagę już z ulicy. No i masz ten cały storytelling zbudowany, bo lokal też ma nazwę Warszawski Tygrys. Opowieść o tym miejscu jest zbudowana wokół tej postaci tego tygrysa, który na tej antresoli sobie leży. To kiedy wymyśliliście tygrysa? Wiesz co, przed snem, pod prysznicem. No ale to faktycznie Tak to wygląda. Tak to wygląda. Natomiast to jest- teraz przekładając to na taką metodologię działania. A poczekajcie, czy tą opowieścią, zanim pokazaliście inwestorowi jakiekolwiek obrazy, wideo, cokolwiek, w taki sposób zdobyliście Ja mniej jego więcej opowiedziałem to, co wam serce. opowiadam. Tak. I jeszcze nie było Tylko żadnej byłeś przebrany wizualizacji. za tygrysa Byłem też. przebrany za tygrysa, I miałem mówiłeś, że tygryski to lubią i najbardziej. dużo mruczałem. No i jeszcze jedno, i była puszczona piosenka Polowanie na tygrysa, która Foga, była grana przez Młynarski Kurdana, Masecki, gdzie tak. tam Fog startował w latach... Ale teraz mówisz na serio. Mówię na Tak, serio, serio. serio. Zapro- Zamiast wizualizacji Soundtrack. włączyliśmy soundtrack, jest taki świetny Mieliście to na teledysk. Instagramie, nie? Do rolek z Świetny tygrysem. teledysk, gdzie Mieliśmy- taki tygrys ilustracyjny biega sobie po mieście, Tak. zamienia się w różne rzeczy i to zostało puszczone na pierwszym spotkaniu i ta piosenka stała się inspiracją potem do kolejnych prac, na przykład Oli Nie Psuj w reliefach, które tam się wydarzyły i innych elementach. Wiecie, co mi się podoba? I to też, bo już mówicie o metodologii, i podoba mi się to, że oprócz tego, że nam to porządkuje proces, bo mamy story, w które wierzymy i jest ta decyzja i możemy pod tą decyzję podporządkowywać dobór materiałów, estetykę i tak dalej. Inwestor, zakładamy, że to kupuje i też idzie w tym kierunku, ale to, co było dla nas świetnym odkryciem, że nie trzeba się bać mówić ekipie wykonawczej o tym, że jest tu takie story, bo oni też jakby z tym idą i widzą w tym wspólny sens. Oczywiście. I nawet ostatnio na którymś evencie pokazywałem projekt nie tylko Opera Software, gdzie to story jest bardzo silne od początku, ale na przykład biuro dla wyborowa Pernod Ricard, gdzie wszyscy byli równo zaangażowani, bo wiedzieli, do czego dążymy z tym No wspólnym właśnie, story. więc może
można powiedzieć, no ale dobra, pitu, jakieś wasze opowiastki. Tygrys Jak, leży na jak to się antresoli. biznesowo przekłada? O co chodzi w ogóle? Wy tu mi gadacie, jakieś bajki opowiadacie, ja tu potrzebuję projekt, metry kwadratowe, ile to będzie kosztowało, co mi to story daje, co mi ta bajka? No ty już zacząłeś odpowiadać, że nagle ta bajka, tak jak ktoś nie lubi storytellingu, a są i tacy, może o tym Mają opowiemy prawo. potem, no jakby... Ja słyszałem kiedyś, miałem nawet taką rozmowę z kolegą z agencji reklamowej, który mówi, słuchaj, za to myślenie koncepcyjne, za to myślenie kreatywne, to nikt nie płaci, nie? Płaci się tylko za wdrożenia, to tak jak my byśmy powiedzieli, no płaci się tylko za tą budowę, najlepiej to dopiero być za projekt wykonawczy, za bo tam projekt są wymiary. wykonawczy, za project and build, jak to powstaje, to jest warte, a to twoje story, to nikt ci za to nie zapłaci. I teraz słuchajcie, czy tak jest, czy to story jest narzędziem biznesowym, jakimś lewarem biznesowym i za to ludzie faktycznie płacą, czy to nie ma tej wartości, to jest takie nasze gadanie dla siebie, wiecie, jak to jest? No ja myślę, że to jest teraz nasza przewaga główna, jeśli chodzi o rynek względem osób czysto bazujących na modelach językowych, bo modele nie są w stanie wymyślić naprawdę dobrych story. Takich z twistem, z przekąsem, one ci zazwyczaj wypluwają po prostu uśrednione pomysły, które jak czytasz, to masz ochotę zwymiotować. I Trochę tak. tak, to o czym ty mówisz i nasze case'y również są przynajmniej dla nas bardzo, bardzo użyteczne, bo przede wszystkim jak masz dobre story i klient je oczywiście kupi, może też nie kupić, ale jak je kupi, to przede wszystkim w procesie projektowym odpada bardzo wiele rozterek, chociażby materiałowych, bo to, co powiedziałeś, no to i pewnie wylicztujmy, to jest każdy zaleta, z nas, to jest tak? zaleta. Tak. Bo już wiesz, że u góry masz plusz, czy masz miękkie materiały, na dole masz surowe. I nie da się tego zamienić. Nie da się tego zamienić, bo już to się nie będzie się zgadzało. Bo ktoś akurat widział, dzisiaj ma inną melodię na Tak, inne Dokładnie. Dla kolorki. klienta, który potem myśli o projekcie w procesie, on już sobie zbudował mniej więcej to, jak to będzie wyglądało w głowie i rozumie całość. Rozumie Czyli całość. ty dajesz, Logikę ustawioną. czy zaczynasz działać jak taki trochę reżyser, Tak. że ty dajesz cel, nie tylko sobie wewnętrznie projektowo, ty dajesz cel, do którego dąży i inwestor i rozumie ten cel i cała ekipa wokół inwestora, czy jego zespół, czy zespół na budowie, czyli że ty zaczynasz określać wspólny, namacalny Tak. cel, który można opowiedzieć. I to jest ogromna wartość dla Wartość wszystkich. trudna do osiągnięcia. No, myślę, że bardzo trudna. Tym bardziej, że mamy do czynienia w procesie często z takim pytaniem o drugie opinie przez inwestorów, albo szukanie czegoś na Pinterestie. Szukanie dziury w całym. No takie, wiecie, bo jeszcze widziałem coś tam, co mi się podoba, to jest inne, albo ktoś mi powiedział, że on by to zrobił inaczej. I tak jak Paweł powiedział, jeżeli to są rzeczy, czy elementy, czy decyzje, które nie pasują do tego story, które już się spodobało, no to z automatu będzie po prostu Czyli- odrzucone, nie mąci. Czyli wartość tego storytellingu jest nie do przecenienia, bo ty dajesz inwestorowi święty spokój, tak naprawdę. Ty mu dajesz pewność. No bo, Inwestorowi. Ale to jest dla To dwóch jest- stron, to bo jest- dla, ale- dla ciebie jako no dobra, ale ja sobie architekta... myślę jako inwestor, jaką Mhm. to ma dla mnie zaletę. I dla mnie to jest coś takiego, że co jest najgorsze dla inwestora? Brak pewności, że sam zaczyna szukać, bo nie Czyli wie, że brak do końca... tego kierunku Brak wyraźnego. kierunku. No, nie ma nic gorszego niż inwestor, który tak się czuje niepewnie z projektem, zaczyna pytać wszystkich innych naokoło, czy to jest fajne. Że pojechał właśnie na wakacje, widział taki fajny kamień, a może byśmy go użyli. To jest dla inwestora niekomfortowe, niebezpieczne dla projektu, a ten story daje wartość tak ogromną, chyba najcenniejszą dla inwestora, że ja mam pewność i święty spokój i wiem, gdzie idziemy. Tak. I to wydaje mi się wartością ogromną, ale wiemy, że to nie jest jedyna wartość dla inwestora. Już mówiliśmy o tym chociażby w podcaście o odmawianiu, o mówieniu nie, że inwestorom też zależy na takim poczuciu, że my wiemy, co robimy. A my wiemy, co robimy, jak mamy ten koncept bardzo logiczny, spójny, kiedy wierzymy w ogóle w to story i wiemy, że ono jest osadzone w tym, co faktycznie klient nam o sobie powiedział, a nie jest jakimś tam dorobioną historyjką, żeby fajnie to sprzedać. Wierzymy w to, a więc my będziemy pilnować, żeby to zostało dowiezione do końca w tej formie, z tym story, z tym DNA i nie będziemy zmieniać zdania, bo tak jak w podcaście o nie, nasi inwestorzy często dziękują nam za to, że nie zgodziliśmy się na pewne zmiany, które oni chcieli No tak, ale wprowadzać. możemy powiedzieć o narzędziach, bo
generalnie przez takie story, które dostają, oczywiście dla architekta to jest bardzo pomocne, bo ułatwia ścieżkę potem wyborów materiałów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla inwestora to też jest super atut, bo on poza tym, że jakby no nie każdy, kto wejdzie do tego wnętrza, będzie wiedział, że to jest, skojarzy, że to jest ogon No tygrysa, właśnie, oczywiście. ale z drugiej strony on dostaje całą identyfikację marki, bo wy już daliście nazwę, daliście pomysł, który jest przełożony na wnętrze, dodatkowo te wszystkie elementy związane, nie widziałem do końca wszystkiego, ale zakładam, że ten tygrys potem się może pojawiać w zaprosimy cię logotypie, kiedyś. Tak, jest logo. w nazwie, Tak. przekłada się na menu, może coś tam w ubraniach i tak dalej, i No tak dalej. świetnie to wyczułeś. I ten elemencik przekłada się na cały brand, który tworzycie dla klienta. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz w storytellingu, że my możemy go przekładać i tak naprawdę tworzyć strategię marketingową dla całego biznesu. No to czyli słuchajcie, czyli architekt przestaje być budowniczym od cegły, tylko staje się reżyserem całego spektaklu, tak? Takim art I dyrektorem. art Właśnie, dyrektorem. ja też I coraz ten, częściej używam tego słowa. sformułowania, nawet to ofertuje ten dyrektor artystyczny, bo my trochę jesteśmy w takiej roli, jeżeli myślimy tą historią, bo ta nasza praca nie zatrzymuje się na tym zakończeniu budowy. no i Ona pączkuje. no właśnie, no i czyli to jest jeszcze coś, co może warto podkreślić, bo jest to, może być absolutnie inwestor tego nieświadomy, że ten storytelling nie kończy się na tym, jak się ten obiekt wybuduje. Ten storytelling trwa dalej. To znaczy, przykład, wracam do tego tygrysa, bo już o nim rozmawiamy, ta restauracja czerpie i bazuje na tym storytellingu nie tylko w projekcie wnętrza. Tak jak powiedziałeś, jest zrobiony logotyp, jest zrobiona sztuka we wnętrzu, jest zrobiona cała identyfikacja, charakter marki, bazujący Język, na jakim tym, język, jaki jakim opowiada, ten tygrys opowiada, menu i tak dalej, i tak dalej. Czyli wartość tego storytellingu jest gigantyczna, bo to jest robota brandingowa, marketingowa, copywriterska, również taka employer brandingowa. Cały zespół identyfikuje się z tą historią. Goście się identyfikują, prasa zaczyna o tym opowiadać, bo ma o czym opowiadać, a nie, że tu okno, tam szafa, tak? I to jest coś szalenie ważnego aktualnie w kontekście również projektowania biur. To my wiemy. Mhm. Bo aktualnie mamy do czynienia z taką dużą potrzebą ściągnięcia pracowników z powrotem do biur. I teraz co zrobić? Co zrobić, żeby odbudować kulturę organizacji? I to story, jeżeli jest dobrze osadzone w filozofii, w wartościach, które wyznaje dana firma, to jest nie tylko komunikat na zewnątrz, czyli to nie jest tylko marketing, o którym oni mogą opowiadać w prasie czy w swoim brandingu, tylko to jest też taki wewnętrzny marketing, wewnętrzna komunikacja. Pracownicy wiedzą, co komunikować, bo to rozumieją, bo wiedzą, że to, o czym mówimy, jest osadzone w wartościach. Czasem nawet, to jest przykład, który uwielbiamy, bo dzięki story w ogóle się nie zestarzał. To już bodajże ponad 10 lat temu zaprojektowaliśmy biuro dla Opera Software. Jest to firma technologiczna, wówczas kojarzona z A przeglądarką. nie jest teraz... to opera... Otóż Opera... Narodowa? Opera wrocławska znajduje się w sąsiedztwie biura Opera Software we Wrocławiu. To jest jeszcze jeden twist tej historii. Natomiast tam udało nam się połączyć kilka wątków i uporządkować tę przestrzeń i trochę też wyjść naprzeciwko temu, co pracownicy sami sobie już opowiadali wewnętrznie w tym biurze, bo generalnie byli bardzo dumni z tego, że są jednym z największych oddziałów Opera Software chyba na świecie, prawda? Wrocław. Także poprosili, żebyśmy podkreślili to, że to jest właśnie Wrocław. Jako miasto 100 mostów zaczerpnęliśmy tą estetykę mostową, industrialną właśnie z konstrukcji mostów we Wrocławiu. Rysunek posadzki to była inspiracja wyspami i rzeką płynącą między tymi pomieszczeniami. A z kolei wraz z Pawłem wtedy briefując cały zespół, wleźliśmy im do starego biura, chodziliśmy po tych salkach konferencyjnych, chodziliśmy po tych pomieszczeniach, w którym siedzieli wszyscy pracownicy, wszyscy informatycy, którzy, wielu z nich to ludzie, których jara ta robota, oni są geekami. Nazywali sobie te swoje pomieszczenia jakimiś tam swoimi nazwami i my to trochę pociągnęliśmy, czyli sale konferencyjne stworzyliśmy
jako takie elementy hardware'u komputerowego, czyli jakieś gniazdka, stare klawiatury, które mieli sami pozbierać. To było też dla nas takie odkrycie post factum, że ej, to jest super narzędzie, żeby oni się identyfikowali z tym. Sami niejako to zbudowali. A z kolei aneksy kuchenne to były ikony wrocławskiej architektury i to też nie musieli podawać nazwy, znaczy numeru pomieszczenia, tylko mówimy, spotkajmy się na przykład w sali Procesor albo zjedzmy lunch w hala stulecia tam była. No, tego typu nazewnictwo zaczęło śmigać i mimo, że dla nas to była tylko taka zajawka nas, projektantów, zaprojektujmy to, żeby nam koncepcyjnie to się trzymało, to wtedy te 10, to sam projekt był 11 czy 12 lat temu, wtedy to było wyłącznie dla nas, a po fakcie dopiero odkryliśmy bardzo namacalnie, że dla nich to się stało też takim wewnętrznym narzędziem do komunikacji i do tego, że oni są z tego super dumni i że nawet łatwiej im się poruszać w ogóle po tym budynku, No, budynek był skomplikowany bo też. był dość Czyli skomplikowany. to było rozwiązanie, tak jak Też przykrycia funkcjonalne, konsola, w taki tak sposób. dla Był was bardzo jakby- trudny, bo był bodajże umiejscowiony na 4 albo 5 piętrach i to były 2 budynki z przesunięciem wysokości między jednymi kondygnacjami a drugimi. W ogóle był strasznie zaplątany, więc to Czyli było to też było rozwiązanie funkcjonalnego rozwiązanie problemu. takiego wayfindingu. To jest Dokładnie. ciekawe, bo, No właśnie, bo że my czyli też ten- takie mamy rzeczy, że są budynki, które są znane w Warszawie, ale bardzo trudno się Wy po nich tylko takie, nie? Projektujecie. Zawsze jakiś trudny No, trudny do, case'y. wszystkie projekty w Poznaniu oddajemy wam, więc wiadomo. Czy- jakie Albo we na przykład? Wrocławiu. Napiszę ci maila potem. Słuchajcie, To ale już będzie drugi mail w tym tygodniu. no to może tak tu piejemy, jaki ten storytelling wspaniały, a może jest coś takiego jak story washing albo storytelling, który się absolutnie nie udał, albo da się go popsuć. No jak ja sobie myślę, że kto jest takim mistrzem, ninją storytellingu, to sobie myślę o deweloperach. Zielone osiedle, słoneczny Tak, zakątek. Wszystko jest twoje. Tak, próbuje się też taką historyjką, opowieścią, która jest nieautentyczna, nietrafiona, nieprawdziwa, skusić tego klienta, że tu jest ten zielony zagajnik albo nie wiem, jak się to nazywają nawet te możesz osiedla. zabudować taką historię, tylko że jeżeli ona się nie zmaterializuje i tylko zostanie w tej warstwie takiego marketingu, No właśnie, story hasła, washing, nie? tego plakatu, który najpierw jest wydrukowany na ogrodzeniu budowy, a potem tylko w tym katalogu, który dostajesz, jak kupujesz mieszkanie i potem nie ma tego przełożonego na design, na przestrzeń, na funkcjonowanie tego osiedla, czy tego estetyki tej architektury, no to jest ten story washing, który oglądamy bardzo często, bo się do nas zgłaszają firmy, które już mają zaprojektowaną architekturę i teraz trzeba do tego dorzucić coś, właśnie ten story, żeby jednak przyciągnąć klientów. I to są te najgorsze momenty, gdzie widać, że w pewnym momencie już po prostu to będzie ten story washing. Których Będzie na coś, co siłę się po nie prostu Na siłę, no dorzucasz, tak. Ale dorzucasz na zauważcie, koniec. że do tego wymyślonego story deweloperem bardzo często zależy na tym, żeby mieć też te wizualizacje po prostu błyszczące, zazielenione, tak, wszystko tak, jest tak. odrealnione i na tym się to story kończy. Bo projekt powstaje, w większości przypadków powstaje i potem mamy gdzieś tam na mediach społecznościowych obśmiewanie, że haha, to była wizualizacja, jeszcze się nazywało zielone, czy tam nad rzeką, czy coś, a de facto nie rzekę ma widzisz z rzeki. ostatniego piętra, Przez a z lornetkę. wizualizacją to nie ma nic wspólnego, no więc jakby tu Więc, jest śmierć story w momencie, jak to się materializuje. Więc, No tak, story ale- washing to jest storytelling, który jest nieautentyczny, albo niedowieziony, albo Dorobiony dorobiony. A najczęściej. ja znam jeszcze inne przypadki, niestety z własnego doświadczenia, gdzie story jest zrobione, wymyślone do projektu, będzie bez nazwisk, nie? Jest realizacja, jest zgodna z tym story i co zaczyna ten storytelling zabijać? No i okazuje się, że jeżeli właściciel inwestycji zaczyna prowadzić swój wizerunek w sposób amatorsko karygodny, bądź zaczyna dekorować, Odcinek miał być ostry. miał być ostry. A nie Potem, chcesz że- nazwisk. nie,
w komentarzach. Więc zaczyna robić, nie wiem, okropnie brzydkie zdjęcia, które są mega cringe'em i publikować je na Instagramie i wysyłać Ale do prasy. mówisz okropne zdjęcia nie w kontekście samej jakości zdjęć, tylko jakby on to story eksploatuje do jakiegoś absurdu, tak? No, mamy kilka niestety przykładów takiego Znaczy, ja niezrozumienia story przez inwestora i Ja może tu sobie też... wyobrażam, że biorąc już waszego Tygrysa, Tak. tak. Bo to jest, myślę, taki bardzo wizualny projekt, jakby można było to popsuć? No, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to nie wiem, po miesiącu funkcjonowania klient sobie idzie do jakiegoś sklepu z maskotkami, kupuje 50 tygrysów, sadza na każdym krzesełku, tak? O właśnie, jakby popsuć taki świetny storytelling, który, wiecie, zarezonował Bo tam i... jest Albo, że w chodzi tym maskot- całym story jest cienka linia między dobrym przełożeniem historii na wnętrza, a przesadzeniem, nie? Po prostu, okej, to teraz już wszystko będzie w tygrysy, będziemy malowali twarze tak. kelnerów i kelnerek w paski i tam Koszulki każdy... zrobimy tygrysowe, a jeszcze po Placu Konstytucji na przykład był taki pomysł, że będzie się przechadzał tygrys, który będzie zachęcał do wchodzenia do tego lokalu. A w ogóle jeszcze postawimy te takie kości zjedzonych zwierząt przez tego tygrysa na wejściu, A w wiecie? latach 90. na stacjach benzynowych siedział tygrys zdmuchany, pamiętacie? No właśnie, no i że wszystkie zdjęcia będą na Instagramie przefiltrowane pomarańcz. w pomarańcz, że Czyli to cała też jest- komunikacja to też jest tekstowa pułapka. będzie z napisem wrr na przykład i jest to pułapka, jak ten storytelling zepsuć, czyli A ten... czy wy macie na to wpływ? No i właśnie, mamy na to, jeżeli nas inwestor zamówi, na przykład u nas brief, manual do dalszej pracy takiej marketingowej, do czego namawiamy, no to może sobie z tym radzić lepiej bądź gorzej. Są historie, na przykład przy hotelach, że pojawia się, wiesz, operator jakiś, który może ten twój brief zrozumieć, może zrozumieć ten twój storytelling albo i polubić, a może go też zupełnie nie zrozumieć i na przykład działać wbrew temu storytellingowi. I to nam się zdarzyło. I to jest też bardzo konkretny tak. przykład, że wypracowaliśmy z agencją brandingową bardzo dobry brief do hotelu i to naprawdę była historia taka, Wspaniała. że ja bym do tego hotelu jeździł. To była historia o tym, jak czas tam A spędzać. ty nie lubisz hoteli? Lubię. No, mówię, że Nie, tam... jeździłby, ale. Że dzisiaj mi się nie podobał hotel, który wybrałem. Który nam poleciliście, dzięki chłopaki. Nie, który był blisko poczty, Nic nie wiem. studio. A nie, bo Wewru- Karol No kierował dobra, się dobra. kieszenią, a nie... A nie story. A nie story. Nie, no, nieprzemyślana decyzja. Natomiast nie, Także słuchajcie, jaki z tego wniosek? zaraz. Nie kieszenią, a story. Ale to jest dobra też historia do tego podcastu, no bo skusiłem się na ten hotel dlatego, że historia tego budynku w Poznaniu jest ciekawa i ja myślałem, że ten hotel jakby opowie mi trochę tą historię. To było więzienie, tak? Nie no, to wiesz co to było, ale nie możemy tego, nie chcę No nie tego możemy. reklamować Nie tego możemy, nie hotelu. możemy. Historia jest dobra, budynek był sławny, więc mówię, o to jest fajny budynek w super miejscu, z fajnym widokiem z okna, jest architektura, więc ja chciałbym zobaczyć ten budynek od środka i trochę dlatego poprzednim razem jak mieliśmy kręcić i teraz też go zarezerwowałem. No jakby efekt jest taki, że jest klapa, tak? Jakby środek jest abstrakcyjny, nie opowiada tej historii. tego Generyczny, z budynku. Pinteresta. Jedyne no. co to się pojawia jakieś tam takie 3 litery, które świadczą o tym, że tam coś było, które wyglądają jakby to było z jakiejś burleski albo z czegoś. Jakby No dobra. zabita cała historia. Ale poczekaj, czy dobrze ci się spało? Karol się wyspał według mnie. Spałem Słuchajcie, się. no ale sypianie. wróćmy do tej historii o tym, że ktoś ten storytelling, czyli całą tą ciężką pracę, która potem się przyłożyła na wizerunek architektury i wnętrz i kosztowała bardzo dużo pieniędzy, jest w stanie, w mojej ocenie, zniweczyć, znaczy działać wbrew temu, nie wykorzystać tego potencjału. I to jest dla nas, jako projektantów, bardzo przykre, nam się na to trudno patrzy. Wiemy, że to wynika często z braku zrozumienia, no ale takie sytuacje się zdarzają i trzeba na to bardzo uważać, bo też mamy przykłady, że ktoś nasz storytelling właśnie za bardzo przegiął w tym storytellingu, wydekorował, no zaczął po prostu, zrobił z tego cringe. Jest tutaj cienka linia, no albo, że ktoś zaczął działać przeciwko temu storytellingowi z jakichś tam powodów, nie wiem, braku zrozumienia albo jakiejś innej swojej polityki, tak? Więc siłą tego storytellingu i potencjałem jest to, że on przechodzi na dalsze życie tej inwestycji, tak? Mamy idealny przykład. No. I chciałbym obalić niniejszy mit, że kierowanie się kieszenią to nie jest dobre story, bo mamy projekt,
którego już nie ma, który już nie istnieje. Po prostu w jego miejscu powstał inny nasz projekt, zresztą Food Hall, który zrealizowaliśmy z naszym sponsorem dzisiejszego podcastu, czyli tak. z Marro. To też jest piękne story. To też jest piękne story i piękna współpraca z Marro, za co bardzo dziękujemy. Stworzyliśmy sklep Run Colors. Sklep, który na początku istniał wyłącznie w online. To był Zajawkowicz, który ściągał buty bodajże ze Stanów, sneakersy, kolorowe buty. Sprzedawał je najpierw na Allegro, potem to się przerodziło w sklep internetowy, który stał się niezwykle popularny. Pierwszy lokal miał w Warszawie na Starym Mieście, w starym takim zabytkowym pomieszczeniu, gdzie poustawiał antyki, meble. Natomiast poznański sklep miał być czymś świeższym. I naszym story projektowym było po prostu zinterpretowanie produktu, nazwy i tego, co jakby i tego efektu, który ma przyciągać klientów, czyli Run Colors, biegające kolory. W logotypie mają sznurówki, sprzedają kolorowe buty, więc właściwie jedynym zabiegiem, który miał przyciągać, który miał być tym eye-catcherem, były sznurki, które też przechodziły później w posadzkę winylową w różnych kolorach, trochę jak rozszczepione światło. I te kolory sobie potem w wnętrzu biegały. Także z zewnątrz było to bardzo wyraźnie widać, a w środku tło plus antyki, czyli nawiązanie do warszawskiego sklepu, wszystko było monokolorem szarym, tak żeby produkt z kolei grał pierwsze skrzypce. Ten projekt bardzo się dzięki temu swojemu story poniósł w najbardziej imponujących nam portalach wówczas, czyli Cool Hunter, Hypebeast. Tak, Dizin. Telewizja Trwam. I słuchajcie, zobaczcie, jakie koło zatoczyła w ogóle historia marki. Z online'u stała się offline'owa, bo stała się sklepem fizycznym, a sklep fizyczny dotarł do miejsc, do których sam sklep online'owy nie był w stanie dotrzeć, na taki Hypebeast. Ja bym nawet był w stanie zaryzykować, że ten wasz projekt, który dobrze pamiętam jakby z tamtych czasów, on wyhypował całą tą markę. On pomógł tak naprawdę jej gdzieś w ogóle wylądować w innym miejscu. Nie mamy twardych danych co do tego, tak, ani tak. liczb, bo to nie jest łatwo mierzalne. Natomiast no, dla nas to też było odkrycie po latach, że nie dość, że właśnie zadziała się ta taka pętla z online, offline, online, Tak. to jeszcze w miejscu tego sklepu powstał Food Hall. Fantastyczne miejsce. Tak. Które zrealizowaliśmy później oczywiście, bo sam projekt Tak. opracowaliśmy z panią Kingą Kin, którą pozdrawiamy, która jest Pozdrawiamy. autorką, ale potem realizacja była na naprawdę fantastycznym poziomie, gdzie gdy opowiadaliśmy wykonawcom o samym story, oni to totalnie kupili i mega się zaangażowali w realizację tego. Co jest E, wartością dla inwestora ogromną, Co zaangażowany jest wykonawca, ogromną któremu się chce, wartością. a nie Świetnie, któremu się nie chce, nie rozumie. Ale zobacz. słuchajcie, świetnie, bo to jest ważna rzecz. Świetnie zrealizowana realizacja. Wykonawca sam dbał o to i proponował nawet rozwiązanie niektórych elementów, które były trudne, na przykład konstrukcyjnie. Ale teraz ważna rzecz. Sam projekt powstał 6 lat temu. Realizacja jego była pewnie z 4 lata temu i poprzez różne zawirowania związane z wirusem, który zaatakował świat, ten food court nie został otwarty. On został zbudowany i przez parę lat siedział za kurtyną, Wow. bo rynek gastro był bardzo trudny. W tym momencie nie wiadomo było, czy wrócimy na ulicę, czy nie wrócimy, więc jakby tam straszne były przez to zawirowania, ale przez spójność opowieści, elementy, które w dobry sposób możemy obronić i przez jakość też wykonania, po otwarciu, które było w zeszłym roku, ten projekt zgarnął już 2 nagrody. Pomimo tego, Czyli że w sumie nie ma... zestarzał się. Tak, Brawo, nie zestarzał się totalnie. Dostaliśmy nagrodę Property Design Design Awards i w Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego. Dziękujemy. Brawo, brawo. No i tu wypada nam po raz kolejny podkreślić, że jakość wykonania, właśnie te wszystkie detale, to wszystko jest a dzięki... przede wszystkim współpraca. I, Na i linii wysoki wykonawca i poziom architekt współpracy. była fantastyczna. A Myśmy wykonawcą Firma
Firma Marro. Było Marro, Marro, faktycznie. okej. Którzy są też wykonawcą. No tak, to jest firma, którą my też od początku Noke pracujemy, natomiast nie w tak aż dużym zakresie jak wy, bo z tego, co też zrozumiałem, to rzeczywiście Marro wzięło pod siebie bardzo dużo. Pełne I wykonawstwo, też zrozumiało tą rozumiecie? waszą historię Tak. i weszło w to. I jakby Dokładnie. tam też byli ludzie, którzy to pociągnęli dalej i też dla nich to była inspiracja. Jestem ciekawy, jak oni na przykład, że na budowie coś usłyszałeś, Zadzwońmy że do ktoś, Marro teraz. Ktoś powiedział, słuchaj, nie robimy tego w innym pomarańczowym, bo na przykład tam, przecież wasza historia jest taka, nie Tam inna. historia była taka, że musieliśmy generalnie stworzyć miejsce dość spójne z tym, co reprezentuje sobą Stary Browar, bo to jest w Starym Browarze, Bardzo więc musieliśmy specyficzne. wykorzystywać materiały, które już tam są, żeby ta przestrzeń się nie odcinała. Żeby od początku, zresztą mieliśmy niedawno klienta naszego, który przyleciał z Hongkongu, jak mu opowiadaliśmy o tym, że to jest cały food court, który zaprojektowaliśmy, oni tak patrzą, kurczę, wygląda jakby tu był od Było, początku, jakby to było. więc przez to story wykonawca to zrozumiał, sam się starał dopasować różnego rodzaju próbki, czy posadzkę, czy drewno, ponieważ już sam browar miał wtedy pewnie ładnych 10 czy 12 lat, już nie pamiętam. Mhm. Także nie było łatwo bazować na materiałach, które będą dobrze pasować do tego, nie? Mhm. Więc on sam wychodził z inicjatywą, pokazywał nam różne Czyli Tak, ale jeszcze- to była wasza historia, że słuchajcie, robimy coś, co będzie na końcu wyglądało tak, jakby tam było od początku, tak? I oni się z tym zżyli. No to brawo dla To Marro jest wspaniałe i i też myślę, że w ogóle fajnie się pracuje przy takich realizacjach, więc to ilość, jakbyśmy mieli to podsumować, no to ilość wartości dla inwestorów, którzy korzystają z dobrego storytellingu, no może być ogromna. Od poczucia pewności, że robimy coś, co jest jasne, klarowne i nie ma tutaj wątpliwości, czyli inwestor wie, że no jest pewny projektu i nie zbacza z tego projektu, czyli ogromna oszczędność czasu i spokój ducha dla A niektóre inwestora. projekty, wiemy, potrafią trwać latami i I niektórych małych decyzji możemy nie pamiętać, ale jak Tak, jest to story, jak tak. jest ten kierunek, to Tak. ułatwia. Zespoły są zaangażowane. Od zespołów, które pracują przy realizacji, to potem ogromna wartość dla zespołów, które potem pracują w tych projektach albo mają z nimi styczność. To jest ogromny potencjał marketingowy, czyli też często przełożenie tego na późniejsze funkcjonowanie miejsc, na finanse. Co jeszcze w tym jest? Fajnie się pracuje przy takim projekcie, jest o czym opowiadać, można być dumnym z tego projektu, bo nie jest to tylko To jest- odbębniony projekt, PUM i metry kwadratowe znaczy, i to jest czysty też biznes. bardzo proste o tyle, że jesteś w stanie kogoś zaintrygować projektem, nie pokazując ani jednego zdjęcia, ani rysunku, ani wizualizacji. Po prostu już samo story może kogoś zainspirować do tego, żeby przyjść i zobaczyć, bo Przekłada się ja to na bym chciał zobaczyć marketing ten ogon, który tygrysa. spływa No z właśnie, antresoli. No, pokażemy słuchajcie, ci ten ogon. Czy Jurek. wy macie przełożenie storytellingu, bo cały czas rozmawiamy o klientach biznesowych, a macie przełożenie storytellingu na klientów prywatnych? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Na czym polega story w życiu Wiesz co, prywatnej osoby? Czyli mówimy tutaj o mieszkaniach, Mieszkania, domach, jakichś prywatnych biurach, jakichś takich... Nie, Nie. o miejscu do życia, do mieszkania. I czy ten storytelling rzeczywiście się tam sprawdza, czy jest ważny, czy jest w ogóle potrzebny dla tych ludzi, nie? No jestem dokładnie. ciekaw, jakby czy brief, czy briefowanie czyjegoś trybu życia też jest jakimś story. Oczywiście. No to Nie. jeżeli... Jakie jest twoje story? Jakie jest moje story? Nie, Chcesz nie, mi żartowałem, zaprojektować nie mów, mieszkanie? nie mów, nie mów. Słuchajcie, urodziłem się w Warszawie. Tak jak ty. Ile Chris. jeszcze ten odcinek może potrwać? No, nie, bo my mamy dobre story odnośnie właśnie No to dobra, to klienta prywatnego. odwracam Przecież to- Paweł nie pytał po to, żeby się dowiedzieć no to czegoś. zapytaj i no, se sam oszalałeś, odpowiedź. No to zainteresowany. zróbmy to tak, jak się to Debil. robi. Czas dla nie? Pawła. Bang, bang, bang. Proszę opowiadaj. Słuchajcie, no my mamy dwa story takie, w sumie to pełno mamy story, ale Więcej niż dwa wy. takie bardzo konkretne, jeśli chodzi o klienta prywatnego. Jednym z nich był projekt dla inwestorów spod Poznania, którzy do nas przyszli i zaczęli nam opowiadać, co lubią, bo generalnie chcieliśmy się dowiedzieć, jak żyją, co robią i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że inwestorzy są fanami samochodów, są fanami snowboardu i marzy im się, tak jak ty, nowoczesna stodoła. Ja nie jeżdżę na snowboardzie. Na 2 snowboardach. Takich Jechać na małych. te narty. Niech nas ktoś zabierze na narty.
Teraz już No i jest co? za ciepło. I słuchajcie, można by było pomyśleć, okej, no to zrobimy wam projekt nowoczesnej stodoły, do tego walniemy wielki garaż, bo tam miało być miejsce na 4 samochody, I cześć. podnośnik, no i koniec. A na i ścianie fajnie, nie? powiesimy snowboard. Dokładnie. No i to by mogło być story, ale udało nam się to przełożyć w moim zdaniem naprawdę ciekawą architekturę, która zresztą pojawiła się już parę razy w publikacjach takich też drukowanych. House and Cars. To jest mój ulubiony magazyn. To jest Przeglądam. taka książka, taka prawie jak piękna prestiż. książka. Mhm. I jak tam zadziałaliśmy? A jest Co House and zrobiliśmy? Snowboards? Też coś takiego? House, cars and Zobacz, snowboard. ale zobacz, Ej, weź, jak, no, ja jak, chcę się tylko, dowiedzieć, jak tylko bo- czuję, że masz coś fajnego, bo- to musi, nie? Bo A, pewnie że Piotr potem- szuka, co to, że my nie Słuchajcie, mamy ode żadnej mnie. historii. Nie bójcie się pisać w komentarzach, że ma się zamknąć. Dziękuję. Jakąś ankietę. Ja Co sam myśmy- napiszę ten Co komentarz. myśmy zrobili? Słuchajcie, wyszło nam tak, że musimy zrobić naprawdę duży garaż. Garaż na praktycznie 4 samochody. I jak to by wyglądało? No wjeżdżasz i jest ta ogromna brama i świecisz tymi furami. A myśmy wymyślili coś takiego, że lubicie snowboard, lubicie chodzenie po górach i góry i lubicie samochody, no to połączmy te dwie rzeczy. Zaprojektujemy dla was duży garaż, nie chcieliśmy wchodzić w kondygnację podziemną, bo to są wysokie koszty, poza tym tam warunki Gruntowe. techniczne, gruntowe nie były zbyt sprzyjające, więc musieliśmy postawić ten garaż na poziomie terenu, ale mówimy, no dobra, to nie będzie taki jeden wielki garaż z ogromną bramą, który Świątynia. po prostu będzie krzyczał, Hangar. ej, patrzcie ile Mhm. mam samochodów, zasypmy to ziemią i zróbmy z tego górkę, Mhm. która będzie wam przypominała o tym, że lubicie góry. Co dodatkowo, oczywiście część taka livingu i dzienna powstała jako nowoczesna stodoła, bo takie mieli klienci marzenie, ale wszystkie elementy techniczne, przede wszystkim ten garaż z podnośnikiem schowaliśmy, zasypaliśmy pod górą, a ich sypialnię inwestorów, czyli master bedroom, postawiliśmy jako taką górską chatkę, do której jeździsz pojeździć i z niej wychodzisz albo na trasy, albo na snowboard. Postawiliśmy jako mały domek na tym garażu. Mhm. Tego garażu prawie w ogóle nie widać, nie odczytuje się, jaki on A da jest się zjechać ogromny. z tej górki na Nie snowboardzie? Tak. uważaj. I hopa tam jakaś dalej? Dostaliśmy Uważaj. zdjęcia od naszego inwestora, jak wreszcie z Poznaniu spadł śnieg. No Usypali właśnie. sobie hopkę i zjeżdżali z tej górki na snowboardzie. To powinniście im zaprojektować tam na Nie. śnieżarkę, bo tego śniegu faktycznie jak na lekarstwo. No, w tym roku roku było, był git. było dużo. Zresztą w momencie No to- projektowania to to jest jeszcze były stary- zimy, więc to naprawdę spięło się Słuchajcie, w widzę całość. świetne nie? zdjęcie Storytelling się zimą, zmaterializował. inwestor skaczący z hopy, to by było super. Storytelling się Musimy to zmaterializował. zrobić. Dodatkowo ziemię, którą wzięli na obsypanie tej górki przez przypadek i całego ogrodu, nie wiem skąd oni ją wzięli, ale miała ona w sobie dużo jakichś nasion i w ogóle to wszystko się pokryło bajecznie zielenią. Taką Okej. łąką. Łąką kwietną, więc jakby efekt był naprawdę fantastyczny. Super. Więc i No oni to- gdy opowiadaliśmy im o tym domu i o story, co tu się dzieje, i to były proste schemaciki, nie? Mhm. Narysowana góreczka, ten snowboard, domek, i oni po prostu kupili to od razu. Mhm. I w No i sumie zakładam, dalej że fajnie do wydało- takiego domu wracać, jak on jest jednak związany z tobą tą romantyczną opowieścią. Jakby Że w on jest ogóle- twój, on jest dla ciebie. To znaczy, zobaczcie też, co się identyfikujesz się z wydarzyło. Ta romantyczna opowieść ma w sobie taki ładunek logiki, że to właściwie są decyzje projektowe, No tak, techniczne. tak. Więc tak. ja bym też chciał tu trochę odczarować to, że storytelling to jest pitu-pitu. Bo To nie jest pudrowanie, pitu-pitu, pomalowanie bo i to jest- dowieszenie To są szyldu. konkrety. Za chwilę, jeśli to story jest logiczne, to ma w sobie logikę, czyli masz konkretne decyzje, jak to wygląda, jak to działa. No tak, to pitu to jest nieautentyczny storytelling, dowieszenie szyldu, zielony zakątek na deweloperce. A storytelling, o którym my mówimy, to jest taki, który jest związany z funkcjonalnością projektu, z jego strukturą, techniką. Jest to zszyte wszystko ze sobą Historią, i działa opowieścią, razem. A miejscem. jak nasi słuchacze, widzowie chcą wiedzieć, jak to robić, to mogą się do nas zapisać na warsztaty. No właśnie, prawda? bo wy już takie warsztaty chyba zrobiliście o tym storytellingu, bo zostaliście poproszeni o coś takiego. Zrobili i są zachwyceni z tego. No właśnie, opowiedzcie co o tym i- Najważniejsze, że to nie i my co w związku jesteśmy z tym? zachwyceni, tylko uczestnicy. Dokładnie, no jakby, że efekt tego jest. Tak, no mamy już z tym doświadczenie, satysfakcjonujący. poprowadziliśmy to w sumie to już dwukrotnie, Mhm. więc wszystko nam się ładnie układa i co teraz z tym zrobimy? No chyba musimy zaprosić naszych widzosłuchaczy na webinar
który zrobimy o storytellingu. Także My jesteśmy gotowi. Wy, stay z tego, co tuned. słyszę też. Jesteśmy gotowi, żeby jako Nokalina wyjść poza to studio Poczta, które uwielbiamy i wejść na webinar, a może również na jakieś warsztaty, więc Zapraszamy, śledźcie i tak. zapraszamy już. A Bo- czekajcie, mieliśmy powiedzieć tak. No, Zasubskrybujcie nasz kanał, prosimy. Trzeba gdzie jest, do kliknąć- której kamery trzeba patrzeć? kliknąć Do tej. tu. Do tej. Tu się Subskrybujcie kanał. Subskrybujcie kanał, bo skasujemy wszystkie odcinki Nokaliny przez taki sposób, wiecie, przez groźbę. Mega. Załatwię to Warszawski tygrys. I jeszcze mieliśmy Bo powiedzieć, skasujemy. żebyście napisali w komentarzach, co w ogóle myślicie o tym storytellingu. Czy kiedyś udało wam się to wykorzystać? Czy ktoś wam kiedyś popsuł storytelling? Właśnie. Kto wam popsuł kiedyś storytelling i jak? A my Budujmy to na a my z negatywnych Jurkiem bardzo emocjach. miło was zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, bo to ważne, żeby inni też usłyszeli dobre rady wujków Noke i Modeliny. Ale też chciałem powiedzieć, że w trakcie jakby przygotowywania się do tego tematu tych historii, które mamy w projektach, wypłynęło bardzo dużo i mamy ich tutaj na liście jeszcze więcej. No, w tym podcaście nie uda się wszystkiego włożyć i opowiedzieć tych świetnych przykładów, które mogą stać się dla was też pomysłem, jak prowadzić w ogóle projekt, jak zacząć projekt. I mi się wydaje, że bardzo ważne, i ja bym chciał też zapytać wszystkich, którzy nas słuchają, czy ktoś kiedyś wycenił w ogóle tą swoją pracę? I czy to, o czym mówimy, to jest dodatkowy punkt w ofercie, którą robimy dla inwestora? To myślałem, że już zmierzamy ku końcowi, a to się w sumie otwiera jeszcze jeden wątek, czyli... To może Ale może nie króciutko. odpowiadajmy, nie, może Znaczy, nie odpowiadajmy na to Króciutko, pytanie. że Czy- tak, że- że w naszej ofercie są Tak. to dodatkowe działania, dodatkowo płatne, bo jest to dodatkowa praca, która jest przez, nie wiem, agencje reklamowe czy doradców od wizerunku wyceniana bardzo wysoko. Ale kiedyś myśleliśmy, że to się zawiera w tym punkcie koncepcja. Tak. Znaczy, tak, no słuchajcie, wszyscy jak tu siedzimy wiemy, że niektóre story jesteśmy w stanie wymyślić dosyć szybko i na poczekaniu i mogą być tym takim wabikiem sprzedażowym i to jest okej. Co prawda jest w tym pułapka, bo później w trakcie analizowania i dlatego to powinno być częścią oferty, bo przecież żeby story było wiarygodne i osadzone w tym, czego klient potrzebuje i żeby było osadzone w tym, czego się o nim dowiedzieliśmy, być może nawet nie wiedział jeszcze, że czegoś potrzebuje, no to wymaga dużo pracy i czasu. Ta analiza, ten brief. I story musi być osadzone na konkretnej wiedzy, konkretnych potrzebach i już pewnych rozwiązaniach, które to story może mieć. tak. Dlatego coś, co my nazywamy storyboardem, trochę zapożyczone właśnie z branży reklamowej, jest u nas częścią oferty i jest to połączeniem moodboardu, czyli już szukaniem pewnych rozwiązań materiałowych, czy tam wizualnych, ale podporządkowanych pod story, które wymyśliliśmy dla klienta. Jest to jedna z początkowych faz projektu. Tak. Czasem, rzadko zdarza nam się dorzucać jakiś szkic, zarys tego story, coś, co ma pobudzić wyobraźnię do oferty. Jest to naszą odpowiedzią na wyślijcie ofertę z wizualizacją, z jakimś zajawką. To jest mniej więcej to samo, o czym mówiliśmy na początku, czyli wysyłamy wtedy wizualizację, która nie ma żadnej treści, bo my jeszcze Jest klienta ładnym nie znamy. obrazkiem, jest ładnym obrazkiem. Ale my możemy raczej uzupełnić ofertę o jakąś interpretację tego, kim są, albo jakiś kierunek, który byśmy dla nich widzieli i oni zdecydują, czy im to Czy w ten ogóle kierunek odpowiada. odpowiada, a Tak. nie do końca obrazek. No i to jest fajne zatoczenie koła od tych wizualizacji do wizualizacji. Myślę, że o tych szczegółach, co można wyceniać, jakie elementy w ofercie zawrzeć, jak my jeszcze możemy pomóc inwestorom, no to pewnie już opowiemy na tym webinarze, bo Tak. nie ma czasu, bo ja muszę iść coś zjeść. Mhm. Ale co? Przytyłeś ostatnio. Faktycznie 2 kilo na wyjeździe sponsorowanym. A to na pewno jest czysty mięsień. Słuchajcie, to co, kończymy ten podcast, czy coś jeszcze chcemy Kończymy, opowiedzieć? zapraszamy do naszego webinaru, który będzie wkrótce. Subskrybujcie nas. A Będzie przede nam wszystkim miło. dziękujemy Marro, dziękujemy Edycie Paul, Tak. Paul A nawet Paul i firmie Rechał. firmie Rechał, dziękujemy Poczta Workspace. Dziękujemy Davis za te kolorki z tyłu. Ja też tkaniny. chciałem podziękować bardzo Jurkowi i Karolowi za nadmuchanie tych balonów.
Ktoś nie śpi, żeby Kiedy spać ja sobie mógł piłem ktoś. kawusie. A ja dziękuję, że jesteś. Słuchajcie, i dziękuję za wszystkie wiadomości prywatne, które do nas piszecie, ale też prosimy o komentowanie, bo to nam dużo daje. Szczególnie stylizacji naszych ubrań. Ciao. Pa, pa. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Marro. Marro od ponad 30 lat zajmuje się wyposażaniem przestrzeni biurowych, handlowych i publicznych. Firma wspiera architektów w realizacji projektów, od doradztwa i doboru rozwiązań, po produkcję i montaż elementów wyposażenia. Przy realizacji projektu studia Modelina Food Hallu w Starym Browarze w Poznaniu współpracowaliśmy właśnie z Marro. Projekt Food Hallu zdobył nagrodę Property Design Awards oraz nagrodę architektoniczną województwa wielkopolskiego. Został także wyróżniony w prestiżowym międzynarodowym konkursie A+ Awards by Architizer. W Starym Browarze zrealizowaliśmy również projekt Food Courtu, przestrzeni gastronomicznej zaprojektowanej z myślą o komforcie użytkowników i funkcjonowaniu dużego ruchu w centrum handlowym. Te realizacje nie byłyby możliwe bez wsparcia oraz profesjonalnej pracy zespołu Marro.